Cześć, ja jestem Iga, a to jest recenzja perfum Chanel numer 5. Jednak zanim przejdziemy do recenzji, chciałabym zaprosić Was do subskrybowania tego kanału, a jeżeli ten odcinek się Wam spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również, aby śledzić nas w mediach społecznościowych. Zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama oraz TikToka, a także do naszego sklepu. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Perfumy Chanel numer 5 stało się jednymi z najpopularniejszych perfum na świecie. Być może stało się to również ze sprawą aktorki, czyli Marilyn Monroe, która w wywiadzie powiedziała kiedyś, że jedyne co zakłada do łóżka to kilka kropel Chanel numer 5. Nie była to sponsorowana reklama, aktorce za to nie zapłacono. Była to spontaniczna wypowiedź, która miała jednak ogromny wpływ na odbiór tych perfum wśród ludzi. W tym roku Chanel numer 5 obchodzi 100. rocznicę powstania. Mimo tego, że rdzeń pozostał taki sam, to formuła tych perfum przechodziła pewne zmiany. Numer 5, jakie znamy dzisiaj, nieznacznie różni się od tych, które powstały lata temu. Nie ma w tym nic szczególnie zaskakującego, ponieważ wiele perfum, które znamy, a które powstały dekadę później, także przechodzą reformulację. Jest to powszechne zjawisko. Główną nutą, którą otwiera się zapach, są aldehydy. Towarzyszy mu nuta konwali i kwiatowa aura będąca tłem zapachu. Ale ogólny wydźwięk zapachu mimo wszystko jest bardziej kwiatowy niż pudrowy. Stopniowo ujawniają się także nuty irysa, które nie są charakterystyczne dla współczesnych perfum. Myślę, że jest to raczej typowe połączenie dla perfum z lat 80. W podobnym kluczu są także perfumy Coco od Chanel oraz Shalimar od Guerlain. Dla kogo ten zapach będzie dobry? Te perfumy to absolutny klasyk, który współcześnie może jednak nie wypadać tak dobrze jak kiedyś. Dlatego powstają odświeżone wersje klasyków, tak jak na przykład numer 5 en Première. Wersja ta jest bardziej odświeżona i współcześnie odpowiadająca naszym czasom. Oczywiście perfumy te nie zostaną wycofane ze sprzedaży, gdyż nieustannie wiele osób ich używa i są to po prostu absolutne klasyki. Mimo tego, że ten zapach cieszy się opinią najsłynniejszych perfum świata, nie są one bestsellerem wśród perfum od Chanel. Jeśli planujecie kupić te perfumy dla kogoś w prezencie, to ja raczej radziłabym postawić Wam na inne zapachy, nieco lżejsze, takie jak na przykład Chance czy Coco Mademoiselle. Są to bezpieczniejsze i bardziej uniwersalne propozycje, ponieważ Chanel numer 5 ma taki swój unikatowy charakter, który niestety nie wszystkim może przypaść do gustu. Nie jest to typowo kwiatowo-owocowy zapach, dlatego lepiej bądźcie ostrożni z tymi perfumami. Generalnie jest to zapach z serii, który można albo kochać, albo nienawidzieć. Jeśli więc planujesz zakup tych perfum dla kogoś albo dla siebie, to lepiej wybierz się do perfumerii i przetestuj sobie ten zapach. Sprawdź, jak on działa na Twojej skórze, jak on się rozwija i czy aby na pewno przypadnie Tobie do gustu. I tym właśnie sposobem dobrnęliśmy do końca odcinka. W komentarzu koniecznie napiszcie mi, czy Wy lubicie ten zapach, a może jesteście totalnymi przeciwnikami. Lubicie propozycje od Chanel, ale nie konkretnie ten zapach. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.